No Elon wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Oczywiście na samym początku łapa do góry, dzwoneczek i subskrypcja. Będę Wam mega wdzięczny, jeśli to zrobicie. Sporo osób ogląda moje materiały, ale niestety nie subskrybuje jeszcze tego kanału, a wydaje mi się, że będzie to mega przydatne. Dzisiejszy materiał skupi się znowu wokół telefonu od Solany, czyli Solana Seeker i tego, co można tam robić. Aktualnie ja bardzo mocno skupiłem się właśnie na aplikacji Moonwalk, którą tłumaczyłem w ostatnim wideo. Te ostatnie wideo wrzucę Wam tutaj, ale też dzisiaj opowiem trochę więcej na temat tej aplikacji, co tam się dzieje, w jaki sposób można tam się bawić, bo tak to można nazwać. Jest to gra, jest to zabawa, ale można na tym coś zarobić. Ogólnie ja ostatni czas robię 10 000 kroków dziennie, to jest minimum, więc zapisałem się tam na mnóstwo tych gier i po prostu spróbuję robić te challenge systematycznie. I zobaczymy, ile tak naprawdę będzie mógł z tego wyciągnąć, bo można w tej grze stawiać tylko i wyłącznie na to, żeby zbierać XP-ki, a można po prostu do challenge'u dołączyć za swoje kryptowaluty, co ja też robię, żeby po prostu z tego wyciągnąć jak najwięcej. Wrzesień jest dla mnie mega aktywny, ponieważ mam możliwości chodzenia dużo i robienia tych challenge'ów, więc sobie stwierdziłem, że do końca września po prostu w tych challenge'ach będę brał udział i zobaczymy, ile tak naprawdę uda się tutaj wyciągnąć. Dodatkowo mam też jeszcze dla Was kilka innych newsów, ale to w dalszej części materiału. Także krótkie intro i lecimy. Jako że nowym partnerem mojego kanału jest aplikacja eToro, no to teraz dzięki temu, że otworzysz konto z dedykowanego linku promocyjnego, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw. Zapraszam Cię do odebrania darmowego kursu, który jest wyceniony na wartość $2000. Oczywiście wszystkie linki potrzebne do tego, aby skorzystać z różnych ofert, znajdziesz w opisie tego filmu. Takich dodatkowych informacji to jeszcze Wam rzucę temat, że ja sam stałem się posiadaczem tutaj konsoli od Sui Play Zero X1, więc też będę nagrywać trochę więcej informacji na ten temat. Jest to może coś, co Was zainteresuje. Niestety, jeżeli chodzi o Sui Play i tą całą konsolę, no to w tym momencie nie można już ją kupić. Ogólnie u mnie na tej konsoli chodzi gra Cyberpunk oraz jakiś Harry Potter. Działa sobie dość fajnie, ale zobaczymy, co tak naprawdę tutaj czas przyniesie. Mamy tutaj różne opcje, jakieś rewards i różne rzeczy dotyczące właśnie tego, że posiadam tą konsolę. No oczywiście więcej informacji znajdziecie też na Xie, jeśli chodzi właśnie o tą konsolę. Z takich jeszcze ekstra informacji, no to przejdźmy na Telegram. Na Telegramie znajdziecie też informacje, którymi się z Wami dzielę. No i tutaj znajdziecie na przykład informacje o karcie Bybit. Jeżeli chodzi o kartę Bybit, tak jak wspominałem, jest możliwość założenia tej karty w promocji, no i tutaj można korzystać z cashbacku. I tak jak widać, ja dostałem tutaj 26,64 USDC cashbacku. Dlaczego tak wysoki cashback? Ano dlatego, że ja sam skorzystałem sobie z tej promocji, a promocja ma to do siebie, że oni tutaj oferują 20% cashbacku aż do 200 euro, jeśli jesteś nowym użytkownikiem tej karty, 100 euro, jeśli już posiadasz konto Bybit EU. Dodatkowo możemy tutaj korzystać z dodatkowych bonusów, czyli 5 euro i 10 USDC. Oczywiście wszystko znajdziecie też w opisie tego filmu oraz na moim blogu. Te linki są w opisie. Nagrywałem też tutaj wideo i aktualizacje na temat tej karty Bybit. Więc tutaj na Telegramie znajdziecie różne informacje. Tak jak widzicie, dodawałem tutaj grę. Jeżeli chcecie brać udział w grze na Seekerze, no to więcej informacji znajdziecie tu. Tutaj jest ten właśnie kod gry, o którym Wam mówiłem. Także zachęcam do dołączenia do Telegrama, na WhatsApp, no i oczywiście na inne kanały. A dobrą informacją jest to, że za pomocą prawnika udało się mi odzyskać moje konto na Facebooku. W sumie niedawno, bo chyba, jak się nie mylę, dzisiaj, zobaczcie, 14 godzin temu dokładnie otrzymałem maila od Solana Mobile. I tutaj oni piszą o jakimś nowym sezonie. Seeker Season is here.
Także mnie to mega interesuje. Tak jak wspomniałem, ja z aplikacji na właśnie tym Mobile Seeker korzystam już od jakiegoś czasu. Najbardziej w sumie zainteresowała mnie aplikacja Moonwalk, bo jest to proste, mogłem szybko to ogarnąć. Zainstalowałem na telefon, zainstalowałem Solflare, ponieważ jeżeli chodzi o portfele, to najlepiej tutaj łączy się z tym w Solflare. Nie musicie mieć telefonu z Solany, żeby tutaj korzystać z tej aplikacji. Oczywiście też o tym mówiłem w poprzednim materiale. Można sobie to zainstalować na każdy telefon. Jeśli ktoś chodzi dużo, moim zdaniem jest to mega motywacyjne, że możemy tam śledzić naszą aktywność, a dodatkowo może wystawiamy się na jakiś airdrop, bo z tego co po prostu tutaj widzę, no rośnie tutaj ta społeczność w tym Moonwalku, no i zobaczymy co tak naprawdę z tego będzie. Tutaj są jakieś właśnie, zobaczcie, fitness, XP, boosty, więc zobaczymy co oni tutaj dadzą. Może będzie z tego jakiś airdrop. Ja jeszcze aż tak bardzo tych informacji nie szukałem. Może nie jestem jakimś turbo zajawkowiczem właśnie całego tego ekosystemu Solany, ale tu ten temat mnie bardzo zainteresował, tym bardziej, że stałem się posiadaczem tego telefonu, więc dlaczego nie miałbym z niego wycisnąć tyle, ile się da. To, że telefon jest za darmo, no bo praktycznie airdropy, które otrzymaliśmy za jego zakup, pokryły jego koszt, nie znaczy, żeby to olać, wrzucić do szuflady i nic z tym nie robić. A że mamy możliwość tutaj brania udziału w różnych airdropach, jak i w różnych akcjach związanych z tym telefonem na ekosystemie Solany z innego ekosystemu, czy ze zwykłego Androida, albo po prostu z iOS-a, no to myślę, że jest to też mega interesujące, no bo jeśli oni by to zrobili tylko i wyłącznie dla osób posiadających telefon, no to tutaj byłby problem, jeśli chodzi o dostępność i budowanie całego community. Community tam jest potężne, jest coraz większe, więc też, tak jak już wspomniałem, ten mail informuje nas o nowych aplikacjach, które są dostępne tutaj na Solanie. Oczywiście wszystkie te aplikacje, które tutaj są opisane w mailu, możecie znaleźć na Xie. No i wystarczy przejść tutaj na Solana Mobile on X. No i tutaj zaraz przejdziemy, zobaczymy co tam oni ciekawego nam chcą przekazać. Pojawia nam się standardowo tutaj, jak widzicie, X od Solana Seeker. Tutaj mamy coś takiego jak Encrypted SIM, także coraz więcej tych aplikacji tutaj wychodzi, więc warto moim zdaniem się tym zainteresować. No, dzieje się tu sporo. Tak jak widzicie, Solflare też tutaj jest polecany. W ogóle, jeżeli macie ten telefon Solany, no to ten Solflare łączy się tak jakby z tym telefonem i to idzie tak jakby przez ten wewnętrzny system. Ale jeśli nie macie, to tak jak już wspomniałem, możecie też korzystać bez problemu z innego telefonu za pośrednictwem Solflare. Są też pytania o Phantom, ale ja miałem z Phantomem problem, coś mi tam nie chodziło, lagowało, dlatego przeskoczyłem z tym portfelem na Solflare i tutaj nie mam żadnego problemu związanego z akceptacją, właśnie z potwierdzeniem transakcji i z tym wszystkim. Są też pytania, dlaczego muszę mieć kryptowaluty na aplikacji. Jeśli stworzyłeś aplikację za pomocą maila, prawdopodobnie tworzy się tam portfel wewnętrzny, dlatego tam trzeba przesłać jakieś kryptowaluty, by móc w ogóle uczestniczyć w tych wszystkich grach, ponieważ tutaj jest potwierdzenie potrzebne z blockchaina. Jeśli połączyłeś się za pomocą portfela Solflare, no to robisz to już z poziomu portfela. Jeśli robiłeś konto za pomocą maila, a jest tam możliwość właśnie pobrania sobie klucza prywatnego czy zapisania frazy seed, to zrób zawczasu, żeby później nie było nieprzyjemności. Ja połączyłem się portfelem, tak też wiele osób, które właśnie używa ekosystemu Solany zrobiło, więc dla mnie jest to najprostszy i najwygodniejszy sposób. Tym bardziej, że ja na tym portfelu mam po prostu NFT-ka, którego otrzymałem podczas zakupu telefonu od Solany. Idźmy jeszcze z powrotem do tego maila. Mamy też tutaj takie aplikacje jak, zobaczcie, Perena 10% APY. Czy tutaj będą jakieś airdropy? Nie wiem, aczkolwiek się domyślam. Jeśli dodatkowo ja jako użytkownik telefonu Solana Seeker mogę tutaj coś zdobyć, no to mam zamiar po prostu zaznaczyć tam swoją obecność i z tego pokorzystać. Jeśli będzie możliwość też tego, że inne osoby, które korzystają z aplikacji Moonwalk, aplikacji właśnie takiej jak Perena i tutaj mamy jeszcze wiele innych aplikacji związanych
z Solaną, no to dlaczego by tutaj swoich sił nie spróbować? Wszystko tutaj w tym mailu znajdę, ale wy też możecie bez problemu znaleźć wszystkie najważniejsze informacje tutaj bezpośrednio na ich X-ie, jak i właśnie korzystać z informacji, które oni tu dodają. Też zachęcam do tego, aby po prostu tutaj wejść do nich na Discorda, bo jest odnośnik do Discorda. A jeśli interesuje was telefon z Solany, no to z tego co patrzyłem, można go jeszcze kupić, ale tak naprawdę ja nie mam zielonego pojęcia, czy zakup tego telefonu ma jakiś większy sens teraz, ponieważ airdropy były już otrzymane, ale to co ten telefon może nam dać, no to dopiero będzie przed nami. Więc ja jakoś nie naganiam, nie zachęcam do tego, aby ten telefon kupić. Ja to kupiłem jako ciekawostkę i zresztą powtarzam wam cały czas na moich filmach, że ja nie jestem żadnym doradcą inwestycyjnym ani finansowym, a wszystko co robię tutaj to tylko i wyłącznie w oparciu o moje doświadczenie, jak i tutaj widzicie różne testy, więc też musicie to potraktować z zapasem. Najlepiej zrobić sobie swój indywidualny research, zobaczyć czy w ogóle to, jak taki telefon Solany jest wam potrzebny, nie wydawać bez sensu pieniędzy czasami na głupoty. A może dla kogoś taki telefon głupotą nie jest, bo na przykład chce sobie zmienić telefon i chętnie na przykład mógłby to być telefon Solany. Jeśli chodzi o jego wydajność i to wszystko co tam jest w środku, to ja też nie mam zielonego pojęcia. Ja jestem użytkownikiem iOS-a, Androida mam od niedawna, tak jak już wspomniałem, od czasu jak kupiłem ten telefon. Dla mnie chodzi dość płynnie, ale dla mnie ten telefon będzie głównie pełnił funkcję portfela, jak i dapsów na Solanie. I mam zamiar używać ten telefon jako właśnie część ekosystemu Solany, uczestniczyć w tym ekosystemie dzięki temu telefonu oraz też może zakwalifikować się na jakieś airdropy. Więc co zrobicie z tą informacją, to tak naprawdę zależy już od was. Z tego co widzę, można tu ten telefon zamówić, tak jak mówiłem. Koszt tego telefonu to jest $500 plus ewentualnie jakieś koszty celno-skarbowe, że tak powiem. Tutaj można dać continue, add to bundle, czyli można zamówić szkiełko i obudowę. Ja to akurat też posiadam. W zestawie są 2 szkiełka i pokrowiec. Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Dzięki niej masz dostęp do karty multiwalutowej, która pozwala płacić w różnych walutach na całym świecie z korzystnymi kursami wymiany, bez ukrytych opłat. Dodatkowo za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback, co oznacza realne oszczędności przy codziennych zakupach. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją do 2 lat, a każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i załóż Zen z kodem KBZEN, aby zyskać plan Pro. Sprawdź link w opisie. Przejdźmy teraz do aplikacji Moonwalk i pokażę wam dokładnie, co ja tam narobiłem, w jaki sposób to działa i jak z tego korzystać. Jesteśmy już tutaj w aplikacji Moonwalk na telefonie. Znajdziemy tutaj takie informacje jak nasze konto, gry, które tutaj są lub możemy brać udział. Zresztą ja tutaj mówię na samym początku wam, żeby mi to nie wypadło z głowy, stworzyłem grę i zasponsorowałem nagrodę. Tak jak widzicie, nagroda wynosi $50. Zobaczymy tak naprawdę, jak ta nagroda zostanie rozdzielona pomiędzy wszystkich uczestników. Na razie udział wzięło 20 osób i 5 free, więc tak jak już mówiłem, możecie brać udział w tych grach za darmo i sobie testować. Ja to traktuję jako zabawę. Tak jak widzicie, tutaj są użytkownicy i mamy challenge od 21.9 do 27.9. 7 dni, 7000 kroków, no i wyjściówka tutaj jest 0,2 Solany. Tych gier tak naprawdę jest tutaj dużo więcej. Mamy kategorie, możemy sobie sprawdzać z kategorii 3000 kroków, tutaj mamy 9 tych różnych gier, jak widzicie. Później mamy 7000, więc tutaj jest 13 gier, a ja tak naprawdę tą moją grę zrobiłem tylko i wyłącznie w grupie, którą sam tutaj stworzyłem i przechodząc w właśnie tutaj te ludziki, tutaj, no to znajdziecie grupy i tutaj jest grupa Hajsocholicy. Aby brać udział w tej grze, musicie być tutaj członkami tej grupy. Żeby dostać się do tej grupy, wystarczy przejść i kliknąć Join. Także też was wszystkich zapraszam, żeby do tej grupy dołączyć. Potem klikacie Games. No i tutaj możecie brać udział w tej grze. Jedną grę już skończyliśmy.
a tutaj mamy kolejną grę, czyli HSH Walking. Idąc dalej, tutaj mamy takie ogólne statystyki. Ja sobie ustawiłem, że chcę robić tutaj 10 000 kroków dziennie. Tak jak widać, na razie całkowicie mi się to udaje. Średnio mam 10 000 kroków dziennie. Dodatkowo też mamy tutaj różne Games Achievements. Także tutaj zobaczcie, jest tego sporo. Jak jesteście systematyczni, no to będziecie dostawać tego typu odznaki. To, co tutaj możemy widzieć jeszcze w tej gierce, no to dostajecie te odznaki. Tutaj przechodząc na ten główny przycisk, macie ilość kroków, później tu są statystyki, macie ilość gier. Jak widzicie, ja wziąłem udział w 8 grach, zrobiłem 107 000 kroków, no i zrobiłem 51 mil, to jest 82 km. Tak to tutaj jest liczone. Jeżeli damy jeszcze all, no to tutaj są te wszystkie nasze statystyki. Jak chcecie brać udział w grze, to tak jak mówiłem, trzeba tam się zapisać i na przykład ja już tutaj się zapisałem, ale weźmy taką grę tutaj za 2 miliony entry, jeżeli chodzi o Bong. Klikamy w grę i mamy statystyki, mamy wszystkie dane. Klikamy Join, no i tu mamy opcję do wyboru. Czy chcemy po prostu brać udział za bonki w tym wypadku, czy chcemy brać udział za darmo. Jeżeli chcemy brać udział za bonki, no to możemy tutaj to zrobić. Dodatkowo są jakieś kredyty, ale ja jeszcze nie wiem, skąd te kredyty brać i tutaj możemy też brać udział za 53 kredyty zamiast za kryptowaluty. No a tutaj mamy opcję brania udziału free. Więc tak jak widzicie, można wziąć udział za free. Ja kliknę tutaj, że chcę free, potwierdzę transakcję. Teraz tutaj po prostu jest depositing i zatwierdza mi się możliwość udziału w tej grze. Idąc dalej, zobaczmy jeszcze w inne oficjalne gry. Tutaj nie ma nic zasolane. Join Games. To są gry, w których ja biorę udział i zobaczcie, jest 43 gry. Także całkiem sporo tych gier mam. Idąc wstecz, może dołączymy do jakiejś oficjalnej gierki, żebym Wam mógł pokazać, jak to wygląda z potwierdzeniem tej transakcji. Tutaj mamy Ambassador Games, zobaczymy, może jest coś na Solanie. Zobaczcie, tutaj jest gra 15 000 kroków, 0,25 Solany. No ja tyle kroków to nie chcę robić. Tutaj jest 2 dni, 12 500 kroków do zrobienia. 29 do 21.9 i tutaj wejściówka 20 dolców. 60 osób tutaj bierze udział, to jest ciekawe. Tutaj 12 000 kroków, 2 dni, 0,1 Solany. 202 players. Tutaj możemy wziąć udział. Klikamy i tak jak mówiłem, jest możliwość właśnie kredytów, ale też jest możliwość Solany. No ja tu wezmę udział Solaną, klikniemy, no i mamy potwierdzenie. I tak jak mówiłem wcześniej, ja używam portfela Solflare, tutaj potwierdzam tą transakcję, no i po chwili będzie tutaj właśnie informacja, że jest depozyt. Jeśli później wygramy grę, no to pojawi się taka kolorowa ikonka, gdzie będziemy widzieć, ile wygraliśmy. I to też trzeba odebrać i potwierdzić tą transakcję. Jeśli jeszcze szukacie gier, no to też możecie tutaj wpisać kod gry. Ja ten kod gry na przykład ostatnio podawałem, wpisujecie i znajdujecie, ale tak jak mówiłem, czasami jest tak, że trzeba być po prostu w tej grupie. No ja tak to zrobiłem i osoby, które nie są w grupie, nie mogą wziąć udziału właśnie w tych grach, więc tak to wygląda. Tutaj mamy powiadomienia, tutaj też mamy różne zaproszenia do gier, tutaj też mamy coś takiego jak Ascent, czyli podbijamy sobie pozycję w całym właśnie tutaj challenge'u. Tutaj mamy portfel, tak jak już mówiłem, ja biorę udział tutaj za Solany głównie, ale też USDC. No i tutaj ja mam w grze $870. Tak to wygląda u mnie. Tutaj oczywiście też znajdziecie więcej opcji związanych z grą. Znajdziecie osoby, tutaj znajdziecie znajomych, możecie klikać i zatwierdzać tych znajomych, którzy Wam wysyłają tutaj zaproszenie, więc ja po prostu też to robię. No a dodatkowo tutaj są inne opcje, Step Providers, ja mam Apple Health, Wy możecie mieć coś innego. Jeżeli chodzi właśnie też o prowajdera Google Fit, no to tam już wspominałem, że trzeba po prostu czekać dłużej na aktualizację i nic nie dotykać, to też Wam zaraz wytłumaczę, jak to działa. Oczywiście możecie zapraszać znajomych, mi udało się tutaj zaprosić 116 osób, dzięki temu uzyskałem aż
602 XP. Co te XP będą dawać? Jeszcze dokładnie nie wiem, zobaczymy. Oczywiście dziękuję Wam za to, że korzystacie z mojego kodu, a jeśli jeszcze tej gry nie macie i chcielibyście tutaj się bawić razem z nami, no to zachęcam do tego, by skorzystać z linku w opisie filmu, jak i wpisać ewentualnie ten mój kod. Przejdźmy teraz może do tej aplikacji Google Fit i Wam powiem, o co dokładnie chodzi. Ja mam tutaj aplikację Google Fit na iOSie i ona wygląda w ten sposób. I tutaj możemy różne rzeczy robić. Tak jak widzicie, ja akurat mam Orbitrek i to bardzo podobnie wygląda na telefonie tym Solany. Ja na tym telefonie Solany jako Android mam dokładnie to samo konto zalogowane, więc ja sobie zbieram kroki zarówno na tym moim iOSie, jak i na telefonie Solany. Tylko że ja zdecydowałem się, żeby faktycznie brać udział i spełniać warunek na 2 telefonach, no to zabieram z sobą ten telefon Solany na ten Orbitrek. I tak jak tu widać, Orbitrek godzina 33, tyle i tyle kroków. Tutaj są takie dane, takie statystyki i tu akurat na moim telefonie nie da się tego edytować. Nie mam możliwości edycji, ale na telefonie Solany tam mam możliwość edycji. Często tutaj wykrywa mi, że ja biegam albo po prostu jeżdżę na rowerze, a to jest nieprawdą, więc ja po prostu tam to zmieniam i tak zostawiam. Nie klikam tutaj i nie odświeżam później tej aplikacji w ten sposób, bo zauważyłem, że jeśli tak będę robić i będę to robić systematycznie i co chwilę, no to tutaj dane będą niezgodne, więc ja tej aplikacji na moim iOSie nie dotykam i nie dotykam tak samo aplikacji na telefonie Solany do momentu minięcia gdzieś około 2 godzin po mojej aktywności. Wtedy dopiero gdzieś to tutaj tak działa, że właśnie wskakują mi statystyki tutaj, jak i na tamten telefon. Zresztą zaraz wezmę ten telefon Solany i też Wam nagram i pokażę, jak to wygląda z poziomu telefonu Solany. Telefon Solany wygląda w ten sposób, ale to nie będę Wam już go pokazywać. Ja, tak jak widzicie, mam tutaj aplikację, mam też tą Perena, to akurat pobrałem i będę tu testować. Tak jak widać, ja tutaj wrzuciłem coś na próbę. Tu mamy Moonwalk. No i tutaj przechodząc w statystyki, tak jak widać, mam możliwość brania też udziału w różnych tych rzeczach. I tutaj mam tylko i wyłącznie 1700 kroków. Więc mi się to jeszcze nie zaktualizowało na tym telefonie, więc nie tylko Wy macie taki problem. Tutaj jak przejdę sobie na aplikację Fitbit od Google'a, no to tak jak zobaczycie, mam tutaj 12 000 kroków. I co zrobić? No ciężko jest teraz coś powiedzieć, ale tutaj mam 12 000 kroków, jak i właśnie na telefonie iOS-a też mam. I to jest dokładnie ta sama część, więc te dane tak jakby się połączyły i zostały tutaj zapisane. Ale w aplikacji Moonwalk, no nie mam tyle. Więc to, co ja robię w tym momencie, no to zostaje mi tylko i wyłącznie możliwość zresetowania telefonu. I też to zrobimy i zobaczymy, czy tutaj pojawi się właśnie aktualizacja tych danych. To by było tyle, jeśli chodzi o ten materiał, jeśli chodzi o ten cały Solana Seeker. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, czy bierzecie udział, czy Wam się taka opcja rywalizacji tutaj i aktywizacji do ruszania się podoba. Nie zapomnijcie oczywiście odebrać sobie darmowego kursu od eToro. Link znajdziecie w opisie tego filmu. No i nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, jak i łapki do góry. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć! A partnerami tego odcinka jest eToro, Bybit oraz karta Zen.